Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będzie silikonowanie. Pokażę, jak silikonować, to znaczy Ty też potrafisz silikonować. Na wstępie pokażę parę gadżetów, które będą potrzebne do takiej zabawy. Będą potrzebne gumowe szpachle do silikonowania. Przyda się również odtłuszczacz. Może być dowolny środek odtłuszczający. Ja użyłem środka do odtłuszczania karoserii samochodowych przed lakierowaniem. Nie żałujcie pieniędzy na porządne szpachle do silikonowania, tym bardziej, że nie są one drogie, a pozwolą nam one precyzyjnie użyć silikon na powierzchni, gdzie będziemy kłaść ten właśnie silikon. Dodam jeszcze, że w sieci handlowej takich szpachli jest bardzo dużo, szeroka gama kształtów, możemy więc kupić taką, jaka będzie nam odpowiadać. Można powiedzieć, że na wstępie należy zaplanować kształt oraz szerokość spoiny silikonowej, dlatego dobór gum, szpachli gumowych jest tak bardzo ważny. Pamiętajcie jeszcze, że jak macie w domu stare, wytarte szpachle gumowe do silikonowania, mogą one nie zbierać dobrze silikonu z powierzchni silikonowanej. Dlatego przy nowych szpachlach jakość wykonania spoiny silikonowej będzie gwarantowana. Zwróćcie uwagę na kształt i profil szpachli. Ważne jest, aby podczas silikonowania używać jednej strony szpachli, po prostu nie mylić miejsc, bo wtedy zdeformujemy kształt kładzionej spoiny silikonowej. Dla ułatwienia można oznaczyć wybrany profil krawędzi flamastrem wodoodpornym. No dobra, może tyle o szpachlach gumowych. Teraz pokażę Wam jeszcze przyrząd do ściągania silikonu, starego silikonu, który już jest zużyty, niepotrzebny. O ile dobrze pamiętam, kupiłem ten zestaw w Castoramie. Jest to przyrząd, który pozwala skutecznie zdjąć starą spoinę silikonową, czyli oczyszczenie miejsc przed silikonowaniem. Składa się z dwóch części, jedna z ostrzem, druga do wygładzania. Zestaw zaopatrzony w czytelną instrukcję. Na marginesie dodam, że koszt zakupu zestawu nie jest wysoki, a warto jeszcze pamiętać, że nie rysuje on powierzchni, które będziemy czyścić. Jest to bardzo istotne podczas usuwania starego silikonu. Przed rozpoczęciem kładzenia nowego silikonu warto mieć również końcówki do tuby, z której będziemy nakładać nowy silikon. Końcówki te możemy dowolnie przycinać do szerokości fugi. Chodzi o to, żeby wielkość średnicy była dopasowana do szerokości fugi nowej powierzchni silikonowanej. Posiadając kilka tych końcówek w zapasie, możemy uniknąć stresu przy błędnym przycięciu otworów. Polecam również stosowanie rękawic ochronnych. Ochronią nas przed tym właśnie silikonem. Dobrze jest mieć pod ręką środek do usuwania silikonu. Jest on niezbędny podczas oczyszczania spoin po starym silikonie oraz przyda się on, aby poczyścić miejsca zabrudzone tym nowym silikonem. Oczywiście możecie użyć dowolnie innego środka do usuwania silikonu. Środek ten, który przedstawiam, posiada aplikator do jego nakładania. Na koniec potrzebne będzie nam jeszcze mydło w płynie lub płyn do naczyń, dowolny oczywiście płyn do naczyń, po to, by uzyskać dokładność wykończenia spoiny silikonowej. Niedużą ilość tego płynu doleję do wody i wymieszam, a Was w tym czasie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ film może się przydać przy pracach wykończeniowych w mieszkaniu i nie tylko. Oto powierzchnia, którą będę teraz silikonować. Aby to zrobić, należy ją dokładnie odtłuścić, ale uprzednio wybiorę końcówkę i przytnę ją pod kątem 30-45 stopni, po to, aby dokładnie i skutecznie nałożyć silikon w szczelinę, powierzchnię przeznaczoną do silikonowania. Ostatecznie należy dobrać również krawędź szpachli, którą będziemy wykorzystywać do wyprofilowania silikonu. Jest to moment i czas, w którym możemy dobrać eksperymentalnie ten kształt właśnie szpachli do silikonowania.
Wybrałem krawędź o szerokości 4 mm. Taka będzie mi wystarczać. Oczywiście przytnę ten aplikator do średnicy również 4 mm pod kątem 45 stopni. A teraz uwaga, ważny moment. W tym miejscu warto zaznaczyć wierzchołek tego przycięcia, zaznaczyć flamastrem permanentnym po to, aby nakładany silikon w prawidłowym kierunku wciskany był w szczelinę silikonowania. Ponieważ od prawidłowego nałożenia silikonu wewnątrz szczeliny zależy jego dobre trzymanie oraz mocne, skuteczne uszczelnienie szczeliny. O, właśnie w takim kierunku trzymamy końcówkę aplikatora z silikonem. Ale żeby nie było za lekko, należy jeszcze dokładnie odtłuścić powierzchnię silikonowania, żeby silikon przywierał stabilnie, mocno do powierzchni silikonowanej. Powierzchnia wyczyszczona, nakładam teraz silikon z aplikatora. Przy nakładaniu silikonu zwracamy uwagę, aby silikon dokładnie wypełnił szczelinę silikonowaną. Jak nam się zdarzy nabrudzić, napaćkać, to nic się nie stanie, nie ma się co stresować. W dalszej części filmu pokażę Wam taki moment i to się wszystko da usunąć. Ważne jest, żeby ten silikon dokładnie był we wnętrzu szczeliny. Wybraną krawędzią szpachli usuwam nadmiar silikonu, profilując go. Zdecydowanie równo ciągniemy szpachlę po nałożonym silikonie. Następnie ściągamy zebrany silikon ze szpachli. Przy ściąganiu silikonu warto delikatnie zwilżyć płynem do naczyń szpachlę, którą pracujemy. Czynność ta umożliwia gładsze wykończenie powierzchni silikonowanej. A teraz uwaga, nigdy przed silikonowaniem nie zwilżajcie powierzchni silikonowanej wodą czy wodą z płynem do naczyń, mydłem, ponieważ ten silikon nie będzie się trzymać powierzchni silikonowanej. W dalszej części filmu pokażę, kiedy takie zwilżenie wodą można zastosować. Pamiętajcie o kierunku ułożenia aplikatora. Przy silikonowaniu nie trzeba się śpieszyć. Można nakładać ten silikon odcinkami, krótkimi odcinkami, ściągać go, wyrównywać i tak dalej, nakładać i tak cały czas po kolei. Jak coś nie wyjdzie, wyjdzie za mało tego silikonu w danym miejscu, jakaś przerwa, można go dołożyć i wyrównać, także na spokojnie można modelować go w dany sposób i będzie dobrze. Przy ściąganiu silikonu pamiętać trzeba o utrzymaniu kąta przyłożonej szpachli. Uzyska się wtedy pożądany efekt. Przy każdym zdjęciu kolejnej warstwy silikonu dokładnie czyście szpachlę przed jej ponownym użyciem. Gdy podczas kładzenia silikonu trafi się nierówność, można zawsze zdjąć tą warstwę lub dołożyć silikon i wyrównać. Można powiedzieć, że poprawnie przebiegło silikonowanie. Przy okazji dodam, że przydatne linki techniczne umieściłem pod opisem mojego filmu.
A w tym miejscu to nie ja, to są wyszczerbione kafelki i tak to wygląda mniej więcej. Na koniec, dla lepszego efektu, można delikatnie zwilżyć powierzchnię wodą z mydłem lub płynem do naczyń oraz jednym pociągnięciem szpachlą wygładzić powierzchnię. Nie jest to konieczne, ale jak istnieje taka potrzeba, to można to zrobić. Nie wiem jak Wam, mi się podoba. Przechodzę teraz do kolejnego pomieszczenia, tym razem do łazienki. Tutaj będzie taka sama zabawa, tylko na białej powierzchni, ale żeby tego dokonać, należy najpierw usunąć starą powierzchnię z silikonowania, wyskrobać, wygładzić, wyczyścić. To jest stary silikon, nieszczelny już, zanieczyszczony, który będę usuwać. Użyję do tego zestawu, który prezentowałem na początku filmu. Zacznę od ostrej krawędzi skrobaka. Jest to praca, która wymaga wysiłku i cierpliwości, bo ten silikon jednak się trzyma i trzeba go dokładnie usunąć. Nie usuwajcie takiego silikonu nożykiem, nożykiem nie. Jeżeli już, to musicie bardzo uważać. Chodzi o to, aby nie porysować powierzchni. Ten skrobak, który używam, nie rysuje powierzchni. Zmieniam końcówkę na płaską i dalej oczyszczam. Użyję teraz środka do zmiękczania usuwania silikonu. Dobrze jest pozostawić ten preparat na 2-4 godziny, aż zapracuje ze starym silikonem. Zmiękczy on powierzchnię i pozwoli dokładnie go usunąć. Nakładam pędzelkiem preparat w miejsca starych spojin silikonu. Gdy preparat zmiękczył stary silikon, usuwam go skrobakiem. Teraz kolejny etap to staranne odtłuszczanie powierzchni preparatem do odtłuszczania. Szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej, ale jednak ściągnę te uchwyty, które przeszkadzają. I jeszcze raz przypomnę o kierunku aplikatora, tym zaznaczonym właśnie flamastrem.
Ohoho, coś ty tu chłopie narobił, no. Pytanie specjalnie, czy tak wyszło? Na odpowiedzi czekam w komentarzach. Słuchajcie, tylko bez stresu. Jest jak jest. Chciałem taki przypadek pokazać. Takie coś się może zdarzyć. Bierzemy do ręki gumę, czyli szpachelkę do silikonowania i ściągamy te wszystkie nierówności. W przypadku, gdy brakuje tego silikonu jeszcze, są jakieś wgłębienia, nakładamy silikon w te miejsca, gdzie brakuje tego silikonu, wyrównujemy i to się da elegancko zrobić. Nie będzie żadnego uszczerbku na wyglądzie ani na jakości wykonania. Gdyby takie coś się przytrafiło podczas silikonowania, w razie potrzeby dokładamy silikonu tam, gdzie go brakuje, wyrównujemy, wygładzamy szpachelką, jeszcze poprawiamy i będzie wszystko ok. To jest taka właśnie sytuacja, gdzie brakuje silikonu, którego zaraz dołożę. Dołożę i wyrównam. Jak widać, jest ok. Jak już wszystko gra, dopiero teraz można spsikać powierzchnię wodą z mydłem czy płynem do naczyń i dopracować powierzchnię fugi, czyli ostatecznie ją wygładzając. Nakładam kolejne pasy silikonu i ściągam nadmiar jego szpachelką. Gdy silikon gdzieś kapnie obok, również ściągamy go szpachelką. To właśnie widać teraz. Podsumowując, jak widzicie, nie jest to skomplikowane, każdy może silikonować. Trzeba tylko chcieć silikonować, po prostu spróbować. Oczywiście osobiście zachęcam do takich prac. Na pewno się uda.
Jeżeli nie, to trochę trzeba potrenować i powinno być wszystko ok. Słuchajcie, to chyba tyle. Więcej pokazać się nie da. Mam nadzieję, że powinno to Wam pomóc we własnym silikonowaniu. Na tym kończę. Trzymajcie się. Cześć.